Cześć, dzisiaj zapraszam Was na test flagowego wideorejestratora od marki Navitel i będzie to Navitel RS990 GPS z funkcją Night Vision, z kamerą wsteczną i z nagrywaniem w 4K, a także dodatkowymi funkcjami informacyjnymi. O wszystkim będzie w dzisiejszym filmie, nie zabraknie najważniejszego, czyli próbek nagrań z obu kamer znajdujących się w zestawie, tak w dzień jak i w nocy. Najniższe ceny sprawdzicie sobie klikając w link w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Dzisiaj pokażę Wam test flagowego wideorejestratora od marki Navitel na chwilę obecną, czyli jest to model RS990 GPS z zaawansowanym sensorem StarViz 2 z szerokim kątem widzenia, z nagrywaniem w 4K, z kamerą wsteczną oraz z dodatkowymi funkcjami asystującymi kierowcę. Jak przystało na tą markę, mamy opakowanie, które zawiera bogactwo szczegółów. Jest darmowa licencja na aplikację Navitel Navigator na 12 miesięcy. Nagrywanie dwukanałowe, czyli przód plus tył. Przeróżne alerty, GPS, czyli chociażby cyfrowy prędkościomierz. Jest też Wi-Fi, czyli możliwość skorzystania z aplikacji Navitel DVR Center. Rozdzielczość 4K w kamerze głównej oraz wyświetlacz o wielkości 3 cali, więc całkiem spory. Jest też G-Sensor. No i po kolei patrząc, w zestawie instrukcja w wielu językach, w tym w języku polskim. Natomiast widzimy w instrukcji, że mamy wbudowaną baterię o pojemności 50 mAh, obsługiwane karty microSD aż do 512 GB, rozdzielczość kamery tylnej to 1080p, czyli Full HD, a z przodu mamy do rozdzielczości 4K włącznie. Kąt widzenia bardzo duży, bo 160 stopni, przyzwoity procesor i 7-warstwowe soczewki, licencja na aplikację Navigator i dodatkowe informacje, dwa zestawy taśm 3M do przedniej kamerki, jak i tej na tył, a po trzecim przylepcu mamy już założone na same urządzenia i bardzo ważna rzecz, dwie folie. Mocujemy najpierw na szybę taką folię, potem dopiero do tego przyklejamy taśmę 3M z kamerką, żeby potem łatwo to zdjąć. Jak ktoś z Was kiedyś przykleił taśmę 3M bezpośrednio do szyby, no to wiecie, jaki jest potem problem ze zdjęciem tego. W przypadku tej folii nie ma problemu, można ją potem wyczyścić i użyć ponownie. Tak więc to jest na pewno plus. Kolejny pozytywny aspekt to zasilacz, gdzie mamy aż dwa gniazda i pełne USB na podłączenie przewodu i dodatkowo USB-C, żeby sobie coś drugiego podpiąć. I bardzo dobrze, że kabel nie jest integrowany, bo łatwiej to w razie czego wymienić i zastąpić. No i dwa przewody, przewód zasilający, gdzie właśnie mamy USB na USB typu C. Ta wtyczka USB jest kątowa, czyli taka wygięta pod kątem 90 stopni, a drugi kabelek ma, no niestety, micro USB. Do tych kamerek wstecznych często jest jeszcze micro USB. No i tutaj z drugiej strony jest wtyczka do podłączenia do głównego modułu, czyli do kamery przedniej. No i zasilanie ma 3,5 metra długości, więc całkiem sporo. Natomiast drugi kabel do podłączenia kamerki wstecznej ma około 5,5 metra długości. Tu jeszcze mamy dodatkową tasiemkę, żeby to sobie gdzieś tam bliżej podpiąć, żeby się lepiej trzymało. No i same kamerki. Kamera główna ma osobny element, dzięki któremu możemy tą kamerę sobie z szyby w dość łatwy sposób zdemontować, po prostu ją wsuwając lub zsuwając z tego elementu. To mamy przyklejone, a kamerkę możemy sobie z tego wysunąć i gdzieś tam schować. Więc taki prosty plastikowy element, ale daje radę, a sama kamera ma możliwość regulacji obiektywu w dość dużym zakresie. Od boku mamy gniazdo na kartę microSD i reset. Od spodu przyciski funkcyjne, z tyłu wentylacja, jest też głośnik. Od góry wygląda to tak. I po drugiej stronie mamy gniazdo USB typu C, gniazdo na podłączenie kamery wstecznej i mikrofon. Z przodu wygląda to tak. No i dość duży, czytelny wyświetlacz tutaj z tyłu. No a kamera wsteczna jest mniejsza i lżejsza. Mamy możliwość regulacji jej tutaj. Po prostu przekręcamy. Działa to dość ciężko, ale działa. I mamy gniazdo zasilające właśnie tutaj, micro USB i taśma od spodu. Ok, kamera już jest na szybie. Muszę teraz sformatować kartę. Ok, powiem Wam, że ta podwójna wtyczka zasilająca jest naprawdę fajna, ponieważ jak jestem w trasie, mogę sobie od razu podładować telefon. Jest wtedy cały czas podpięty
i jak używam nawigacji, to mi się po prostu nie rozładowuje. A teraz jeszcze pokażę Wam łączność z aplikacją. W aplikacji Navitel DVR Center wybieramy właściwą kamerkę. Wtedy podgląd na naszej kamerze za chwilę zniknie. OK. Łączy się z urządzeniem. I tam podgląd zniknął. Jest informacja, że teraz mamy podgląd jakby co w aplikacji. Więc wtedy musimy sobie kliknąć transmisja wideo. Chwilkę się łączy. I mamy już połączenie kamera przód i kamera tył. Akurat klapa bagażnika jest podniesiona, więc będziemy gdzieś tam niebo oglądać. OK. I w aplikacji możemy też sobie sprawdzić aktualizację, czy po prostu przejrzeć nasze nagrania oznaczone jako przód i tył. Jeśli zgramy pliki do aplikacji desktopowej na komputer, to wtedy mamy także trasę wytyczoną na GPS-ie i także statystyki prędkości i wysokości nad poziomem morza. Tak to właśnie wtedy wygląda. W zdarzeniach mamy pliki zabezpieczone, w parkingach mamy pliki z trybu parkingowego. Tryb parkingowy jak najbardziej jest. No i mamy też tutaj ustawienia, gdzie możemy co nieco sobie pozmieniać z poziomu aplikacji, chociażby też sformatować kartę SD. Natomiast jak aplikację sobie zamknę, to obraz wraca do kamery. No i odnośnie zdejmowania, demontażu wyłączam zasilanie, kamerka się wyłącza i teraz chcę ją zdjąć. Spróbuję to zrobić jedną ręką, trzymając kamerę. OK. Cyk. I proszę bardzo, zdjęta. A teraz, żeby nie było, że coś tutaj jest ustawione, tak samo spróbuję ją założyć. Muszę tylko dobrze wyczuć, gdzie jest to właściwe miejsce na montaż. O, już prawie było. OK, udało się utrafić. Kamera wisi. Jeszcze raz zdejmujemy. I zawieszamy. Nie jest to nic trudnego, jedną ręką da się zrobić, a jak macie dwie ręce wolne, no to w ogóle nie będzie żadnego problemu, więc można ją sobie zdjąć i schować do schowka. Zostaje wtedy sam element montażowy. Czas na najważniejsze, czyli nagrania. Na początek kamera przednia i nagrania wykonywane za dnia. Obraz jest bardzo szczegółowy. Mamy także wiernie odwzorowane kolory, odpowiednią jasność kadru oraz szeroki kąt widzenia. Przypomnę, że mamy tutaj dobrej jakości sensor Sony Starvis 2, a rozdzielczość nagrań przedniej kamery to 4K Ultra HD. Kąt widzenia to aż 160 stopni. Taką jakość obrazu uzyskujemy także dzięki dostępności trybu HDR. Kamera nagrywająca z tyłu również spisuje się dobrze. Obraz jest minimalnie ciemniejszy, kolory nieco mniej nasycone i widać także niższą rozdzielczość, natomiast wciąż jest to wysokiej jakości nagranie i kąty widzenia także są przyzwoite. Domyślnie w kamerze mamy tryb parkingowy, ponieważ posiada ona wbudowany akumulator. Natomiast zaopatrując się w specjalny box, który kosztuje około 80 zł, możemy ustawić tryb parkingowy w formie poklatkowej. Jest to po prostu dodatkowa opcja. Podczas nagrań nocnych kamera przednia ponownie spisuje się świetnie, dając jasny i szczegółowy obraz. Natomiast w oczy rzucają się charakterystyczne poświaty oświetlenia ulicznego i innych elementów.
kamera wsteczna również spisuje się nie najgorzej. No i przypomnę, że obraz kamery wstecznej jest w rozdzielczości Full HD. System ADAS zapewnia cały szereg powiadomień na czytelnym 3-calowym ekranie. Chociażby ostrzega przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu, czy monitoruje odległość od poprzedzającego pojazdu i ma także monitoring martwych stref. Powiadomienia otrzymujemy w formie graficznej, jak i w postaci komunikatów głosowych. Uwaga, samochód przed nami ruszył. Uważajcie, piesi przed samochodem. Ok, podsumowując, ten sprzęt sprawdza się po prostu świetnie. Odnośnie samej jakości, to z przodu obraz jest rewelacyjny, tak podczas jazdy w dzień, jak i w nocy. Z tyłu oczywiście rozdzielczość jest niższa, co wpływa na mniejszą szczegółowość i ten obraz już nie robi aż tak wielkiego wow, ale kamera wsteczna jest bardziej awaryjnie, żeby nagrać jakieś wydarzenie, gdyby ktoś na przykład wjechał w tył auta. Tak więc do takich zastosowań będzie w zupełności wystarczająca i jest bardzo fajnym uzupełnieniem całego zestawu. Wyświetlacz jest duży, czytelny i mamy naprawdę mnóstwo opcji. Natomiast co do tych funkcji dodatkowych, moje wrażenia pozostają takie same jak po testach poprzednich kamerek od tej marki, które miały te dodatkowe funkcje informacyjne. Według mnie jedne z tych funkcji są bardziej przydatne, inne zdecydowanie mniej. Z powiadomień wizualnych ja za bardzo nie korzystałem, ponieważ moim zdaniem to bardziej mnie rozpraszało. Wolałem skupić się na drodze, natomiast komunikaty głosowe czy cyfrowy prędkościomierz były bardziej przydatne. No i plus za praktyczną rzecz, czyli możliwość zdemontowania tego dość dużego urządzenia z przedniej szyby i schowania sobie na przykład do schowka w aucie. Tak więc jak na flagowy model przystało, dostajemy na chwilę obecną najlepszą technologię, zaawansowany sensor, wiele funkcji i jakość wykonania, ale gdyby ta cena Was nie do końca przekonywała, chcielibyście coś nieco tańszego, a co jednocześnie sprawdzi się równie dobrze, to polecam zajrzeć chociażby do recenzji wideorejestratora Navitel R87 GPS, który jest jak na razie moim ulubieńcem. Pamiętajcie, że aktualne i dokładne ceny sprawdzicie sobie klikając w link w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, chcielibyście mnie wesprzeć, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie tego filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.